Onar przyprowadził nam PZ-a, z którym też się mega bardzo polubiliśmy. Też opiekujemy się całą flotą jego. No i później polecili nam, nie wiem, BDS-owi i tak dalej, całą Hempgru i jakoś tak to już poszło chyba pocztą pantoflową. Bo nie każdy, mimo że przyjeżdża najnowszą folią, nie zawsze chce najdroższą folią. I zaciekawiliśmy się tym i mówimy, kurczę, jakie to proste. Zamówiliśmy sobie na testy folię na full front. No słuchajcie, możemy to Trzeba było powiedzieć, bo w zrywać. sumie biznes nie wygląda na tym, że wiecie, my wstawiamy wszystko elegancko. Rozmawialiśmy o tym, że jak rozkręcaliśmy firmę, to spaliśmy we własnych samochodach, bo nie do końca nas było stać na ogrzewanie. Akurat jeśli chodzi o detailing, to ciężko jest chyba wybić się tak. Od zera to myślę, że to jest praktycznie niemożliwe. Ogólnie super branża, tak? Tylko no, nie poddawać się, lubić to i ciężko pracować. Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku Tech Talk pogadamy z chłopakami z ProDetail na temat tego, jak branża detailingowa się rozwija w Polsce, jakie są jej perspektywy, jakie są możliwości oraz o tym, czym jest influencing i jak obsługiwać influencerów w tej branży. Także co, chłopaki, witam Was serdecznie. Cześć. Cześć, witajcie. Może zaczniemy od takiego prostego pytania, właściwie żeby przygotować widzów do tego, jaka była Wasza historia, jak to wszystko się zaczęło, bo wiem, że mieliście zawodowo kiedyś zupełnie inne plany, inną wizję na siebie, więc może powiedzcie od początku, jak to wyglądało po prostu kiedyś. To Damian, ty pierwszy. Ja byłem z wykształcenia i z zawodu informatykiem, ale no jakoś przestało mnie to kompletnie jarać. Ja byłem po prostu fanem informatyki, jak ja zacząłem pracować, no to się skończyło. Wypaliłem się zawodowo szybko. No i tak od razu przeskoczyłem z informatyki na detailing. Okej. A Seba, u Ciebie jak to wyglądało? No u mnie historia była pogmatwana troszkę, bo ja ogólnie od małego tańczyłem. Występowałem gdzieś tam w teatrach, na scenie i w sumie wypadek motocyklowy zmusił mnie do pomyślenia nad jakąś działalnością i zaczęło się to od myjni, które do tej pory działają, ale gdzieś tam już udziały dawno temu sprzedałem. No jakby tak to wyglądało, ale ogólnie ja jestem na przykład z wykształcenia technikiem hotelarstwa, więc w ogóle kompletnie nie moja branża. Robiłem studia, żeby wiadomo mieć wyższe wykształcenie, ale jakby stricte zajmowałem się teatrem, tańczyłem właśnie w teatrach, w telewizji, a po wypadku no musiałem niestety gdzieś tam, nie wiedziałem czy wrócę do tańca i gdzieś zacząć po prostu inną branżę, no a później z myjni gdzieś po drodze się poznaliśmy właśnie z Damianem, przypadkowo. No właśnie, jak się poznaliście? No to jest, powiem Wam, ciekawa historia. Bo my próbowaliśmy przed detailingiem robić jeszcze coś innego. Plastidipa. I to się zaczęło od tego, że jak ja miałem myjnię w Raszynie, Damian tam też miał znajomych wielu. No i ja tak mieszkałem w Raszynie, on tam prowadził myjnię. Tak, i tam się skumplowaliśmy. No i wpadliśmy na pomysł, bo gdzieś tam widzieliśmy w internecie, w Stanach i tak dalej, że na rynek polski wchodzi, czy w ogóle europejski, Plastidip, tak? Czyli to takie wow i takie proste. Tak, i mówimy, kurde, dobra, stary, kupiliśmy to. sprzęty, kupiliśmy wszystko. I robiliśmy u Ciebie jeszcze na podwórku. Tak, na podwórku pierwsze próby. W garażu wieczorem chyba pierwszą klapę pomalowaliśmy na czerwono. Tak. I mówimy, że wow, kurde, no super to wygląda, tylko wiecie, nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądał Plastidip, ale no to jakby to jakościowo no to słabe było. Wiadomo, zmieniało to kolor, ale jakby całe przygotowanie i później ten efekt końcowy i to, jak to mogło łatwo zejść, no to gdzieś tam stwierdziliśmy, że to chyba nie będzie jednak dobry pomysł. A później to w sumie nasz też wspólny kolega. Tak. To było tak, że oni potrzebowali wynająć jakąś halę. Tak. Na te swoje sprzęty zaczęli driftować i tak pomyśleli, że może byśmy podzielili się z nimi halą i że byśmy spróbowali detailingu, że wszystkie swoje samochody na początek nam pomogą i dadzą do roboty i tak się to zaczęło. Bo właśnie to jest fajne, nie wiem czy będzie takie pytanie, ale to jest ciekawe, bo my, tak jak ja prowadziłem myjnię i pamiętam, że jak zaczynałem, no to było z 15-16 lat temu, nawet więcej, to wiecie, za komplet się płaciło, no nie wiem, 100 zł, tak, za takie szybkie mycie, szybkie odkurzanie. I kurde, tak później siedziałem z Damianem, mówimy, jak mentalnie w ogóle przestawić klienta na to, żeby na przykład, no wiecie, wtedy to my na przykład za, nie wiem, pamiętam do tej pory, że za Audi TT RS w 2012 czy 13 roku za full korektę, najwyższą powłokę, jaka wtedy dostępna była,
zabezpieczenie wnętrza, jakby full detailing, my zrobiliśmy chyba 1600 Coś takiego. złotych, tak? Tak. I to dla nas już był przeskok, no bo mówię, jak mam klienta nastawić mentalnie, że z tych 100 złotych on zapłaci za coś, załóżmy te, nie wiem, 2-3 tysiące. Co będzie miał za to? I co on będzie miał za to, tak? I właśnie ten nasz znajomy, który nam pomógł nas zeswatać, że tak powiem, i że wspólnie z nimi wynajęliśmy ten garaż, zaczęliśmy od ich samochodów, no i gdzieś tam na ich samochodach zbudowaliśmy sobie portfolio w internecie, no i później jakoś to powolutku, bardzo powolutku na początku szło do przodu. Czyli te początki ogólnie raczej były dość trudne, zakładam. No Bardzo. powiedzmy, że zachłysnęliśmy się tym, że Tak. mieliśmy te samochody od tych znajomych, Tak. że to pójdzie łatwo, ale to nie było, nie mieliśmy było takie łatwe. chwile zawahania po 2 latach, Tak, że chcieliśmy zamknąć, tak? No bo jakby dokładaliśmy, ja gdzieś tam już tańczyłem też, ale no cały czas tylko wkładaliśmy. ten biznes i- Koszty nas też zaczęły Tak. żreć, bo oni zrezygnowali z tej hali. Musieliśmy tak Pokryć, naprawdę, no. zastanowiliśmy od razu pierwsze pytanie, jak my damy radę? No. No i było ciężko, nie mówię, że nie, ale no jakoś Jakoś, ta tak. sama hala od 12 lat. Tak, no. Jakby, wiecie, jesteśmy małym studiem, tak? Nie mieliśmy wiele propozycji franczyzy, ale stwierdziliśmy, że będąc na miejscu, my tak naprawdę pracujemy sami. Wszystko mamy pod kontrolą, Wszystko nadzorujemy mamy wszystko. pod kontrolą, my zawsze robimy klientów samochody. Wiadomo, mamy pracowników, teraz akurat w tym momencie jesteśmy w trakcie poszukiwania, ale mamy tych klientów premium, którzy mają tak do nas ogromne zaufanie i jesteśmy z nimi na takiej fajnej stopie, może nie tyle koleżeńskiej, co jakby zaufania, że powierzają nam swoje sprzęty, które są nie tanie. I my wracają cały czas tak, przede wszystkim. i my chyba wolimy po prostu robić to butikowo, Tak. niż załóżmy mieliśmy tam propozycję w Białymstoku kiedyś otwarcia, czy tam kiedyś znajomy chciał we Wrocławiu, ale stwierdziliśmy, że po prostu no jak my to jakby jakościowo i utrzymamy, tak? Wiadomo, może to nie jest mądre myślenie, ale z drugiej strony mamy spokojniejszą głowę i wystarczy nam to, co mamy, tak? Pewnie. Czy ja uważam, że w tej branży można tą firmę prowadzić w kilka tak naprawdę różnych sposobów, bo można mieć typowo taką taśmową produkcję, gdzie tak Jasne. naprawdę nawet nie wiesz, kogo Tak. obsługujesz, tylko po prostu masz, nie wiem, auta salonów, czy jakieś auta flotowe i tak dalej, po prostu robisz tylko na ilość, a możesz też po prostu być rzemieślnikiem, specjalistą i wykonywać właśnie taką usługę, tak jak Wy, taką bardziej butikową, bardziej premium, gdzie i wizerunkowo to dobrze wygląda i też klient jest taki dopieszczony. Też potem o tym powiemy, macie dużo klientów typu influencerów, osoby, które są znane publicznie i też te osoby właśnie pewnie głównie patrzą na zaufanie, na to bezpieczeństwo, więc to jest też według mnie zupełnie inny model biznesu. No i tak naprawdę dzięki temu też macie swojego na stałych klientów. Nie? I to zaufanie, które jest Głównie z poleceń. naszym głównym klientem są polecenia i stali klienci. No, Tak. dokładnie. No dobra, a w takim razie pytanie, czy może pamiętacie jakieś takie swoje najbardziej wyjątkowe auto, które mieliście okazję czy to kleić, czy zabezpieczać, jakiś taki ciekawy projekt, który Wam został w głowie? Kurde, powiem szczerze, sporo mieliśmy, ale takich z pierwszych, co chyba kręciliśmy wtedy nasze promo z tym McLarenem. To dosyć było ciekawe, To no i było wcześniejsze ciekawe. też. No, te Rolls-Royce'y też były fajne. Mamy Tak. takie jedno promo, stary, taki mega stary Rolls-Royce, parę dziesiąt lat miał Tak. i nówka No, tak, i takie to w sumie- robiliśmy przebitki. To było dosyć To chyba ciekawe. jedno z Bo najciekawszych nawet jeszcze było. kolorami się tak zgrywały. Bo to był chyba pierwszy, nie wiem czy to Phantom się nazywał, już nie pamiętam, ale z tam 23 czy 4. A, to taki Drewno w środku, bardzo stary. jakaś rama taka drewniana, konstrukcja drewniana. tak. Naprawdę taki mega I stary. robiliśmy tego najnowszego Phantoma. No to fajne mieliśmy porównanie. No to tak, Takie w sumie przebitki jak robiliśmy. teraz To- się no. cofam pamięcią, to chyba było najciekawsze takie, że mogliśmy usiąść, wsiąść, Tak. też poczuć się jak w tych latach. Przenieść się tak naprawdę W czasie, o parę no. dziesiąt ładnych lat, no, bo Tak. ten pierwszy Rolls-Royce kiedyś pewnie Tak. też był takie Tak samo samo. robił wrażenie jak teraz ten najnowszy. Dokładnie tak. Właśnie to jest w tej branży cudowne, że jak ma się do tej branży całą pasję, do motoryzacji szczególnie, no to właśnie mamy tu możliwości, nie? No bo ci klienci mają często takie samochody nietypowe, możemy te samochody zobaczyć, dotknąć, możemy się nimi pobawić, możemy po prostu je zobaczyć, jak to wygląda. I właśnie często tak jest, że ludziom się wydaje, że auto będzie droższe, to będzie ciekawsze, a to właśnie jest niekoniecznie. Wcale tak nie To jest. właśnie, jak rozmawiam z ludźmi, to właśnie dużo słów właśnie mówię, jakieś, nie wiem, Ford T, czy jakieś auto zabytkowe, jakieś No dokładnie. auto, które, nie wiem, po prostu go nie ma, jest jakieś niedostępne. Właśnie takie nietypowe realizacje, to zostaje w pamięci. Teraz nawet wydawaliśmy dzisiaj zwykłego Mercedesa 190, ale w stanie perfekt. Widziałem. Z fajną ładnymi historią. felgami, z ładnym zawieszeniem i to tak naprawdę to jest ponadczasowa buda.
Widziałem na Instagramie, no właśnie Tak, tak. no I Naprawdę. robi większe wrażenie dla mnie niż większość nowych samochodów, tak Dokładnie. naprawdę. To teraz takie właśnie pytanie, jak się to wydarzyło, że z takiego właśnie małego studia, które typowo działaliście lokalnie, rzemieślniczo, powstała cała marka ProDetail i cały ten wizerunek, który aktualnie tworzycie, bo mimo wszystko uważam, że na tle firm, szczególnie w Warszawie, się mocno wyróżniacie. I jak to się wydarzyło? Kurde, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest nasza wytrwałość w tym, że się nie zamknęliśmy na przestrzeni tylu lat, kiedy było ciężko i pracujemy cały czas razem, głównie większość czasu sami tak naprawdę. Czy tam pracownik To chyba jest, czy samo z siebie po prostu wniknęło. Nigdy, Tak. szczerze mówiąc, znaczy nastawialiśmy się, że chcieliśmy robić to dobrze, tak? I bardziej z pasji. Wiadomo, że czasami jest tak, że każda pasja, jak bardzo się dużo tego robi, też człowiek jest czasami zmęczony i potrzebuje odpoczynku, jak przy każdej branży, ale wydaje mi się, że my się jakoś głównie nie nastawialiśmy, że będziemy jakąś marką rozpoznawalną, tylko po prostu, nie wiem, to chyba wyszło samo z siebie. Tak po prostu. Czas płynął. Nawet nie wiedziałem, że to, co mówisz, to miłe słowa, tak, o ProDetail, jeśli rzeczywiście jesteśmy... Znaczy, ja Tak, nawet jak nie byłem w branży, to kojarzyłem was, bo Okej. widziałem jakieś reklamy, w sensie kojarzyłem logo, jakby wiedziałem, że taka marka istnieje, więc uważam, że to gdzieś tam się przebija, no bo też macie dużo tych współprac z influencerami. No tak, to może też na I pewno też, przez to. czy właśnie influencer coś udostępni, czy jakiś taki film, który się gdzieś tam poniesie wiralowo. Właśnie też o to chciałem zapytać, jak tych ludzi pozyskujecie, skąd oni się u was pojawiają i jak się ich obsługuje? Czy jest jakoś inaczej ten proces wygląda? Mówię o influencerach typowo. Powiem tak, że w ogóle pierwsi, którzy w ogóle do nas trafili, to chyba z pierwszych to była Natasza Urbańska, z takich powiedzmy znanych na ten moment, tak? I no przez to, że ja pracowałem kiedyś w teatrze tam i tańczyłem, no to gdzieś Natasza po prostu przyprowadziła nam samochód, a że się podobało dalej, my zrobiliśmy sobie, wiadomo, zdjęcia, wrzuciliśmy to w internet, poszło dalej, na przykład Onar, który do nas trafił w ogóle z reklamy z Instagrama, Tak. bez żadnego... On totalnie w ogóle nie I znaliśmy myślę, że go. to potwierdzi bez problemu, bo zresztą ostatnio to wspominaliśmy i mamy bardzo dobre relacje z nim, jesteśmy dobrymi ziomkami. No to na przykład Onar przyprowadził nam PZ-a, z którym też się mega bardzo polubiliśmy, też opiekujemy się całą flotą jego, no i później Poszło polecili nam, nie wiem, BDS-owi i Tak, tak dalej, tak. całym Hempgru i jakoś tak, mówię, to już poszło chyba pocztą pantoflową, a wiecie jak to jest, jak ktoś jednak, nie wiem, no robi załóżmy PZ-owi, tak, samochód, jest to na przykład nowa G-klasa i nikt się nie boi oddać tego auta na oklejenie, no to chyba to jest reklama sama przez się, tak, więc Mają do nas po prostu zaufanie jakieś mega. zaufanie, tak. Tak, gdzie właśnie ja uważam, że jak się obsługuje takich ludzi, czy to właśnie w biznesie, czy właśnie celebrytów, no to tam właśnie głównie chodzi o to zaufanie. No bo... Druga kwestia też, że wiadomo, oni są zabiegani, Tak. a dzwonią do nas, my zawsze przyjedziemy, odbieramy. zawsze odwieziemy ten Tak. samochód, to na pewno też pomaga, że nie muszą, no czują się tacy zaopiekowani też. No i właśnie to fajne powiedziałeś, to nawet nie chodzi o celebrytów już, ale ogólnie mamy taki kontakt z klientem, że nawet ja jak już dzwoni do mnie klient, czy nawet nagrywa mi się na Instagramie, to ja mu w niedzielę typu 22, no nie wiem, no wiadomo, że może to nie jest dobre, że trzeba też zamykać czasami pracę od wolnego czasu, ale z drugiej strony, no nie wiem, No ten kontakt z klientem właśnie już teraz uważam, jest... że jesteśmy marką premium i jednak no jak ktoś chce mieć jakoś, wiadomo, no, jesteśmy drożsi na pewno od niektórych studii i oczywiście nie wnikam, kto ile zarabia. Każdy ma swojego klienta i nikomu tutaj, wiadomo, nie umniejszam, ale no po prostu my traktujemy klientów jakby na najwyższej półce i staramy się, żeby zawsze ten kontakt był no non-stop z nami, tak? Tak. Żeby nie było żadnej Właśnie przerwy. fajnie, że to powiedzieliście, dlatego że często słyszę od klientów, z którymi mam kontakt w Polsce, że o, mój rejon jest specyficzny, tutaj wszyscy się przebijają ceną. I ludzie często myślą, No że tak, cena to jest prawda. czynnikiem najważniejszym i każdy tylko patrzy na cenę. Jest to poniekąd prawda, natomiast ja uważam, że właśnie rolą studia jest dać tą edukację klientowi i też pokazać mu, z czego ta cena wynika. Jeżeli klient jest świadomy, na przykład, że używacie lepszej jakości materiałów, że macie tą obsługę, że macie, nie wiem, lepszy serwis i tak dalej, to wtedy klient wie, czemu płaci więcej i z czego to wynika. No bo na pewno też widzieliście mnóstwo takich sytuacji, że ktoś do Was przyjeżdżał z jakąś usługą wcześniej wykonaną i trzeba było to wszystko poprawiać po kimś. Było tak, albo nawet już nie było studia, Tak, który wykonywał dokładnie. usługę. I tak samo też z dostawcami folii i tak dalej. No bo to, Dokładnie tak. tak. to wszystko działa w ten sam sposób. No jeżeli ktoś tylko walczy ceną, no to niestety, ale na dłuższą metę się według mnie nie utrzyma
i prędzej czy później to studio, czy dystrybutor folii i tak dalej, czy jakieś powłoki, no to się po prostu zniknie. Nie? Tak. Właśnie też pytanie z waszej perspektywy, bo też macie doświadczenie dużo większe niż ja i też jesteście kupę lat w branży. Jak się ta branża na przestrzeni tych lat zmieniała? Od początków do dzisiejszego czasu. Jak to widzicie? Kiedyś nawet nie było folii, prawda? Też. No moim zdaniem przede wszystkim klienci są dużo bardziej świadomi, tak? Że wiedzą, jak to wygląda, bo tak jak robiliśmy pierwsze samochody, to ludzie zazwyczaj jak mieliśmy stronę, no to dzwonili na zasadzie, że myjni, Myjnia. tak? Że jakby myjniamy, oczywiście tłumaczyliśmy, na czym to polega, dlaczego to jest droższe i tak dalej i to nie było rozreklamowane w ogóle, już nie mówiąc o folii, której jeszcze wtedy nie było. Tak. I też jak ja bym sobie teraz pomyślał, że komuś miałbym powiedzieć, że zapłaci od 15 do 20 paru, do nawet w zależności od kolorów też, czy Tak. steka, czy czegoś 30 000, to każdy by się złapał za głowę i powiedział, matko kochana, że Tak. co to są w ogóle za kwoty. Ale jakby z biegiem lat widzę, że na przykład no teraz top of the top, no to jest temat folii, tak? Jakby na autach nowych i no bardzo dynamicznie uważam się rozwija ta branża, a z tego co sobie oglądam tak rynek w ogóle na świecie, to chyba Polska jest w topce totalnej. Jest w topce. My też widzimy po tej grafie, jak handlujemy w całej Europie, że po pierwsze w Polsce jest bardzo wysoki poziom obsługi i ludzie oczekują wysokiej jakości samego klejenia, w sensie samej aplikacji. Wykończenia, tak. Wykończenia właśnie, że to były idealnie krawędzie pozamykane, żeby to wszystko było zrobione czysto estetycznie. Natomiast też same studia widzę, że po prostu próbują się tą jakością przebijać. Więc też widzę to, jak to wygląda na tle innych krajów, że naprawdę u nas jest ten poziom bardzo wysoki. No i klient też uważam, Wymagający że jak już... jest, jak już chce zapłacić taką kwotę, Dokładnie. to chce mieć po prostu wszystko jak najlepiej zrobione. Dlatego my po prostu nie schodzimy z tych cen. Wiadomo, że jak ktoś przyprowadza do nas 3 auta, bo są tacy klienci, już nie będę to wymieniał, bo może sobie mogą tego nie życzyć, ale Tak. jakichś takich bardzo znanych polskich marek czy ludzi, to, no to wiecie, to wiadomo, że zrobimy jakiś tam rabat i tak dalej, ale też uważam, typu nie wiem, czy mogę tutaj kwotami rzucać, ale jakiś tam czas temu dzwonił klient, już nie będę wymieniał samochodu, ale jakby podał kwotę połowę mniejszą, że dali mu student, to po prostu powiedziałem, że jakby rozumiem to, jakby szanuję, no i my bazujemy kosztów. na drogim po prostu produkcie i nie jesteśmy w stanie aż tyle zejść, tak, że to no, nam się w ogóle nie opłaca, tak. I po tym, jak wysłaliśmy mu specyfikację, jakby folii, opowiedzieliśmy wszystko, klient przyjechał do nas, tak. Dokładnie. Mimo tego, że miał zapłacić połowę więcej. Mimo tego, że zapłacił połowę więcej i też co go przekonywało, to fakt, że my jesteśmy bardzo długo na rynku jednak, dużo studii niestety, no bo uważam, że słuchajcie, nie jest to wcale taka łatwa branża, jak się wydaje. Jest to modne teraz. Jest bardzo. dostępna. Jest łatwo dostępna. Jest łatwo dostępna. Wiecie, jakieś podstawowe polerki maszyną dual action czy tak dalej, powiedzmy, że każdy po jakimś mocniejszym szkoleniu i posiedzie sobie tydzień przy swoim samochodzie Jak ktoś jest manualny, to jest Tak. bardzo, to są łatwe to rzeczy. zrobić, ale już jak mamy do czynienia, nie wiem, z pełną korektą na rotacji na przykład, tak, gdzie Z mało w trudnym ogóle, lakierem. nawet uważam, że mało nowych studii potrafi w ogóle robić na rotacji, nawet jak przychodzą do nas ludzie, którzy mają jakieś tam doświadczenie, chcą do pracy przyjść i dostają rotację do ręki, no to nie mają pojęcia, tak, że można przypalić lakier łatwiej i tak dalej, i tak dalej. No i jeśli chodzi o folię, tak, no to tutaj to naprawdę już trzeba być i manualnym, i Estetą też, estetą, no bo to- nie nerwowym na pewno, bo to też no, wyjdzie później na tyle, że trzeba wymienić folię i dołożyć do tego interesu. No więc jeśli ktoś chce po prostu mieć super i mieć jakość i wiedzieć, że my się nie zawiniemy za rok, 2, no to po prostu nas wybiera, tak. Dokładnie. Ja to samo dokładnie mówię klientom, jeżeli właśnie chodzi o dostawców, żeby patrzeć na firmy, które są na rynku dłużej niż to, co oferują w gwarancji. No tak. Bo jak firma jest na rynku To 1,5 prawda. roku czy 2 lata i mówi, że ma gwarancję 10-letnią, no to nie wiemy, co będzie za 10 lat. A my dużo widzieliśmy takich firm. Nie będziemy też wymieniać, Tak, wiadomo, oczywiście, to nie na tym polega, to ale jest... Pojawiają się i znikają. tak, był oczywiście. taki moment, że my tam robiliśmy jakieś tam, to było ze 2 lata temu, jakieś promocje na polerkę, na taki dzień wnętrza, gdzie to i tak wychodziło w porównaniu do naszych cen bardzo tanio, no to ktoś to przybijał jeszcze połowę, tak? No i te studia były po roku, 2 i się po prostu zamknęły, no bo ciężko jest to utrzymać, jakby Dokładnie. opłacić księgowość, kosmetyki, hale, wszystko po kolei, no to naprawdę z tego jak ktoś sobie wyobraża na przykład, że płacimy te 20 000 za samochód, za oklejenie, no to jeśli chcemy mieć, załóżmy, to oklejone w steku, no to też to kosztuje swoje pieniądze. Nasz czas i nasza wiedza również i no jakby stąd się generuje Tak. tego koszt, tak? Propos steka, taka ciekawostka dla Was, bo nie wiem, czy Wam mówiłem,
najdroższa folia steka, jaka istnieje, czyli chrom w PPF-ie w kolorze, rolka kosztuje w Polsce 18 000 złotych. Widziałem, chyba sami R8 słyszycie. robili promocyjną taką. No dobrze kojarzę? jest, znaczy nikt tego w Polsce jeszcze na razie nie Nie, zamawiał. w Stanach chyba W Stanach, tak. R8 robili, no to Tak. wygląda Widzieliśmy to, tak. Ale- Kurczę, co to Tak, jest tak, za folia? tak, Ale Nie, no, słyszałem, że kosmicznie. parę osób tam, bo miałem kontakt z dystrybutorami, też z nimi rozmawiałem z ludźmi, no to ci, którzy widzieli, powiedzieli, że to po prostu wygląda fenomenalnie, że jakość tej folii jest po prostu kosmiczna, no ale umówmy się, to jest cena bardzo duża. Bardzo dużo. bardzo. No ale jeśli załóżmy ktoś jest totalnym fanatykiem takiego auta Tak. i chce mieć zrobioną petardę, I spersonalizowaną, bo ta Tak, folia jest dokładnie. ochronna niestety, i do personalizacji. To oczywiście najdroższa folia, tak? No bo Jasne. wiadomo, ale w sensie to jest taki przykład, ile może kosztować sam materiał. Tak. tak. Więc No ale na przykład Tech Wrap, ten co teraz będziemy kleić skuter, tak. Amolite, już nie pamiętam. Chrom, ten Tak, neochrom, tak. no. No wiadomo, no nie jest to koszt PPF-a, tak, steka, ale no i tak jest dużo droższy i też sama aplikacja jest bardzo ciężka, tak? Tak, na przykład. No. Więc To zaaplikować i żeby nie zniszczyć tej folii, to jest wyzwanie. Tak, to prawda. I też skuter nie jest łatwym no nie. pojazdem do My klejenia. jako teraz nieliczni, to będzie nasza taka jakby taki, wydaje mi się, święty graal, bo będziemy robić wszystko, teraz będziemy testować na tym skuterze z formatek, tak? Jest to niełatwe, bo szukaliśmy dosyć długo firmy, która nam w ogóle będzie wycinać taką folię chromowaną i żeby nie pozaginać rogów i tak dalej. Pierwszy był skuter, który testowaliśmy na zwykłej folii. No tutaj właśnie dzisiaj odbieramy i mam nadzieję, że też będziecie zadowoleni z wykonania pewnie. tego. No, poprzedni projekt by mi się bardzo podobał kolorystycznie, ten co taki był, ten Tak, niebieski. no ale tam niestety wszystko musieliśmy docinać ręcznie i no to bardzo dużo pracy, znaczy czasu i też Czas, jak klienci czas, dzwonili no. i chcieli okleić, to po prostu powiedzieliśmy, że na początku, że jakby testujemy to, w ogóle jak to się zachowuje na wodzie, o dziwo Bardzo wytrzymało. Ja byłem Bardzo dobrze i na się to Chorwacji zachowuje. i tutaj pływałem w Polsce i słuchajcie, wszystko się trzymało, tak? Kwestia Nie dogrzania. robiły się kropki żadne, to też Tak. ja myślałem, że po prostu ta folia będzie od wody, od soli zniszczona, A dla ale mnie A są to ogólnie warunki wygląda- trudne, nie? Jednak. wygląda to bardzo są dobrze. trudne warunki jednak. Bardzo, no zdecydowanie, tym bardziej, że tam jest też tarcie wody jest i tak dalej, cały czas jest narażone jednak na kontakt z i wodą. z reguły się w słońcu pełnym pływa, I więc tak. A wy też pewnie spokojnie nie pływacie, tylko raczej jest zabawa, jest ogień. Wiecie, no od tego jest skuter jakby Tak, tak. wodny, jak mówię, no my ciężko uważam pracujemy, nie to, że tutaj uważamy się za męczenników i tak dalej, ale tak jak słyszymy po niektórych, że mamy fajne życie, bo jakby to firma Coś się za coś. rozwija, ale no niestety, tak się, nawet się wczoraj śmieliśmy, rozmawialiśmy o tym, że jak rozkręcaliśmy firmę, to spaliśmy we własnych samochodach, bo nie do końca nas było stać na ogrzewanie. raz spaliśmy w samochodzie klienta jeszcze do Tak, tego, żeby i- rano go wydać, bo nie zdążyliśmy coś tam zrobić Tak, i spaliśmy tak, w samochodzie klienta. Nieźle. No, więc to były Ale ciężkie to są, ale czasy, to są fajne historie takie według mnie. Bardzo. To, ja nawet jak mówię, to teraz to mam Tak. kurde ciarki, bo to było to, naprawdę coś ja lubię takie ciężkiego. historie, bo one są autentyczne, one są takie prawdziwe, pokazujące, że to życie faktycznie no, może dać różne jakieś okazje i sytuacje, ale właśnie jak człowiek ma tą wizję i wie dokąd zmierza i co chce, to jednak koniec końców tym zaparciem swoim to może to wszystko zrealizować. Ja właśnie nie wiem, czy do końca mieliśmy tą wizję, ale chyba to zaparcie bardziej. Tak. Tak mi się wydaje, że takie, że jak na przykład mi się nie chciało, no to Damian mnie pchał. Damianowi się nie chciało, no to ja mówię, Druga dawaj kwestia, że na lecimy. początku coś tam robiliśmy, każdy robił coś dodatkowo. Sebastian tańczył, ja coś tam jakieś części ze Stanów ściągałem i handlowałem, więc to też Mieliśmy było tak, jakiś że backup. mogliśmy się poratować jakąś inną działalnością, tak? Tak. Okej, fajnie. A jeżeli właśnie teraz chodzi o taką współpracę typowo właśnie czy z Tekiem, czy z TechWrapem, to bo wiem, że tak powiem, że nasze rozmowy trwały długo, ten cały proces, że tak powiem, Tak. przekonania Was do współpracy z nami. Co Was tak naprawdę przekonało i jak to widzicie właśnie z perspektywy czasu, jeżeli chodzi o współpracę właśnie czy z Tekiem, czy z TechWrapem? No, ze Stekiem tak naprawdę mieliśmy raz do czynienia wcześniej. Tak. Bentayga chyba. Bentayga zrobiliśmy. No i ta folia rzeczywiście, no wiadomo, cena była dosyć duża, bo żadnych rabatów nie mieliśmy, jakiś z poprzednim dystrybutorem był Tak. utrudniony kontakt, więc to przypadkiem to zrobiliśmy ten samochód, ale no, ta folia wyglądała super się kładła, była mega przejrzysta. Do tej pory ten samochód jest biały i wygląda naprawdę Świetnie. super.
A z tym wrapem, no to tak ciężko mnie było przekonać się do czegoś innego. Tak, zastanawialiśmy się długo, czy wprowadzać dwie opcje dla klientów. Tak? Że tańszą i droższą. Że tańszą i droższą. Myśleliśmy, że właśnie tylko tą droższą i to jest droga do sukcesu, ale stwierdziliśmy, że rzeczywiście może pójść w trochę tańszy materiał, sprawdzony, no i dać wybór klientowi, tak? My Tak. też Bo nie każdy, mimo że przyjeżdża najnowszą folią, nie zawsze chce najdroższą folią kleić. Tak, dopełniając to pytanie, jeszcze dlaczego na przykład nas ciężko było przekonać. My mamy taką, może to nie tyle, że polityka jakaś firmy, bo teraz to się tak modnie nazywa, ale po prostu naszym zdaniem, jak zaczynaliśmy współpracę z jakąś firmą, nie będę tu wymieniał już marek, z kim współpracowaliśmy, ale zawsze byliśmy z nimi związani bardzo długo, testowaliśmy różne produkty, tak? I dopiero was, jak zaczęliśmy gdzieś tam obserwować na rynku, jakby już widzieliśmy po pierwsze te kolory, testowaliśmy sobie winylowe i tak dalej. No i widzieliśmy, że naprawdę mocno wchodzicie na ten rynek i przede wszystkim przejmujecie steka. No i po pierwsze szybki, łatwy kontakt, tak? No to też jest super. No, Właśnie między innymi poznaliśmy Ciebie. Tak, jesteśmy w sumie obok siebie tak naprawdę. Jesteśmy obok siebie, więc to dla nas jest ogromny Ekstra. plus. Druga kwestia, macie cały czas na stanie praktycznie folię, więc nawet jak wiecie, raczej u nas klienci się umawiają, tak, z przedpłatą, ale czasami jest tak, że ktoś dzwoni, odbiera auto, gdzieś tam ktoś Trzeba nas szybko polecił, zadziałać. trzeba szybko okleić, wy macie wszystko na stanie, przyjeżdżamy, odbieramy, czy nawet tam wysyłacie i to jest super. No i jakby podoba mi się sama polityka też firmy i logo, gdzie ja jestem też estetą i jakby na to też zwracam mega uwagę, dostępność tych kolorów, no i przede wszystkim testowaliśmy tego PPF-a Tech Wrapa i też nam się bajecznie kleiło samochód. No i to jak on wygląda. Tak, To wygląda jest naprawdę niesamowicie. lepiej niż lakier. Moim zdaniem, i zresztą też o tym rozmawialiśmy, że to jest kwestia czasu, jak winyl przestanie być kładziony i gdzieś te ceny wyrównają się powoli tych PPF-ów, bo uważam, że łatwość klejenia w ogóle PPF-a i to, jak on wygląda finalnie, no to jest świetna, tak? Wiadomo, że to też trzeba umieć to wykończyć i tak dalej, no ale od tego są u was szkolenia, czy jakby no samemu też musimy popracować nad tym produktem. Tak. No, według mnie też to jest taki po prostu produkt, który naturalnie wyprze winyl. To jest taki po zdecydowanie. prostu update technologiczny. Dokładnie. I teraz tak naprawdę jedyne co ogranicza nas, to są ilość kolorów. Nie, bo mamy to, tam jest problem z pigmentacją, żeby utrzymać tak dużą bazę kolorów, jak mamy w winylu, ale że tak to rozwiąże i tych kolorów będzie No, więcej. ale to jest właśnie też plus Tech Wrapa, że zanim wypuszczą coś, Tak. To no to wytestują. wytestują i że tak powiem, to będzie powtarzalne i powtarzalnie dobre. Tak, to I właśnie. jeszcze wracając do tego pytania, jeszcze wtrącę, że właśnie bardzo dużo do nas przyjeżdżało różnych firm, wciskając za darmo folię i tak dalej, gdzie widzieliśmy po innych studiach, że przeskakiwali co 2-3 miesiące w różne marki. No i powiedz mi teraz, jak my mamy zapewnić klientowi, załóżmy jakąś gwarancję, gdzie załóżmy nakładamy tą folię danego miesiąca, a za 3 miesiące kleimy czymkolwiek, no inną marką, tak? I jakby klient sam też to widzi i mówi, kurczę, no coś tu jest nie tak, że skoro zmieniają tą markę, no to nie do końca. A my jednak, jak już się z kimś wiążemy, to na bardzo długo, zanim odejdziemy od kogoś, to też musimy to mocno bardzo przebadać. Więc no w sumie jesteście drugą marką, którą weszliśmy po Na tylu stałą latach na stałe współpracę. współpracę. No bo pierwszej nie będę wymieniał, Tak. ale jakby no tutaj fajne jest to, że mamy ten kontakt, super, jesteśmy blisko i to dla nas jest no główny też powód, tak, tego wszystkiego. No i przede wszystkim tych folii i kolorów. No i czekamy z niecierpliwością na kolejne kolory PPF-a. Ja też czekam, bo jestem ciekawy, co wymyślą, natomiast patrząc po tym, co aktualnie już jest w bazie, co widzieliście też wzorniki, Tak. czy nawet widzieliście samochody nasze poklejone, no to uważam, że jest mega potencjał w tym i faktycznie, jeżeli kolor będzie więcej, no to tak naprawdę nie ma sensu kupować winylu. Totalnie. Dokładnie. Tym bardziej, że mamy ochronę też, takie dwa w dokładnie. jednym. Dokładnie tak. Okej, to teraz jeżeli właśnie chodzi o samą kwestię na przykład bycia influencerem w tej branży, bo też wiem, że Wy właśnie jako Poditer, jednym z tym, co Was wyróżnia, jest to, że też mocno działacie, czy na YouTubie, macie swój kanał, czy właśnie też nagrywacie dużo takich relacji swoich na Instagramie. Jak z Waszej perspektywy jest to istotne w biznesie i właśnie jak to rozwijać, jak się na tym skupić, żeby ci klienci nas widzieli w sieci? Czy powiem tak, no nie jest to na pewno proste połączyć bycie w cudzysłowie influencerem, czy jak to tam się teraz nazywa modnie, z pracą też, no bo my pracujemy sami przy tych samochodach i zajmujemy się fakturami i no wszystkim tak naprawdę, tak? Od kontaktu z klientem, po pracę, po zamówienie materiału,
po nagrywanie rolek, montowanie ich i tak dalej. Mamy chłopaka, który też nam czasami pomaga, ale jakby stricte, no to Wszystko sami. to wszystko sami, tak? Więc no ja przykładowo wracam do domu, mamy skończone, no Damian wiadomo zajmuje się na przykład papierowymi rzeczami w firmie, a ja siadam i na przykład filmik, który nagrałem w firmie, no to siedzę 2-3 godziny, żeby zmontować, bo coś mi nie pasuje z muzyką, więc no jest to też czasochłonne, ale uważam, że słuchajcie, no biorąc pod uwagę, że każdy przy sobie ma już ten telefon i praktycznie często przy nim siedzimy, Tak, czy w wolnej przerwie. Scrollujemy. tak. I jeszcze uważam, że my też potrafimy zaciekawić klienta tym, że Że pokazujemy ktoś się zatrzyma na tej rolce właśnie naszej. rozmawiamy. Też uważam, że my mocno nie koloryzujemy tego, że czasami wrzucamy takie rolki sauté, po prostu idę z mikrofonem, coś mówię, Damian coś akurat pokazuje, co w tym momencie robimy i to też jest fajne, bo klient widzi jakby cały ten proces, tak? A nie tylko gotowy produkt, że każdy myśli, o fajnie, ci co mają fajnie, bo tylko wrzucają nowy, czysty samochód, tak? Więc no, uważam, że to jest bardzo istotne w dobie jakby teraz internetu. Nie wiem, no uważam, że jakbym teraz w ogóle byśmy otwierali jakąkolwiek markę, no to akurat jeśli chodzi o detailing, to ciężko jest chyba wybić się tak, nie będąc w ogóle w socjalach. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że raczej trzeba. Od to zera to myślę, że to jest Że to jest praktycznie ciężkie. niemożliwe. No chyba, że macie bazę klientów i jakby stałą Tylko żeby się nie współpracę. wyczerpała, bo Tak. to No. też może tak być, że Znaczy ja- zrobisz ileś tych Ja samochodów. znam takie studio tutaj w Warszawie jedno, gdzie mam też dobry kontakt z właścicielami, znamy się prywatnie i oni właśnie, o nich nikt praktycznie nie wie. Oni są oczywiście na Google, istnieją w Instagramie, ale oni w ogóle się nie reklamują, zupełnie. Mają tylko i wyłącznie obsługę salonów samochodowych i mają tego dużo. W sensie studio jest bardzo dobrze rentowne, cały czas zarabia. Natomiast no ja widzę na przykład to ryzyko, że gdyby cokolwiek się stało, a już to się wydarzyło u nich w tamtym roku właśnie, że zmienił się dyrektor w salonie, coś mi się zmieniało. No właśnie. Kontrakt się... Nagle tracisz tylko klienta i tak naprawdę jesteś na przykład na rynku, nie wiem, 10 lat, 15, ale sobie nikt o tobie nie wie. No my też, słuchajcie, mieliśmy współpracę kiedyś z salonami, też nie będę tu wymieniał i czekaliśmy bardzo długo na płatności. A to klasyk jest. To Za- jest zawsze- wiadomo, cena jak najniższa, Tak. zapłacą jak będą... Za 3 miesiące. No, nawet tam było za 6 miesięcy. Tak, Oj, a druga no. kwestia, zawsze musieli być na wyłączność, tak, że jak dzwonili, to musieliśmy od razu odbierać, więc też musieliśmy klientów gdzieś tam przestawiać, więc po prostu my zrezygnowaliśmy z salonów. Tak? Tak. Jak już ktoś chce, no to się odzywa po prostu z salonu do nas sam i wtedy zabezpieczamy, ale w ogóle nie działamy z salonami. No, według mnie to jest Tylko bardzo prywatni niebezpieczne, klienci. bardzo ryzykowne, żeby tylko na tym się opierać. No to na przykład też po salonów jeszcze teraz widzimy też, jako w sensie mamy taką perspektywę szerszą w Polsce, mnóstwo salonów do nas też się zgłasza, bo już mają swoje detailingi wewnątrz salonu. No tak, zgadza się. Więc oni też zobaczyli w tym dobry biznes, zobaczyli, Oczywiście. że sobie mogą być tu na miejscu, że mają klienta, bo klient kupuje u nich samochód i po prostu mogą tylko i wyłącznie być tu na miejscu u siebie w salonie. Tylko tu niestety zaznaczę, może no nie każdy też się zgodzi z tym ze mną i może nie każdy salon tak robi, ale niestety my wiemy, bo wiemy to z pewnego źródła, że no dużo salonów niestety kupuje tą najtańszą folię, tak, żeby... Rotacja ludzi też tam jest duża, więc nie wiadomo kto co zrobił, jak zrobił i to też Wiemy, to bo też same nie te jest... auta trafiają do nas po prostu z salonów na poprawki, pocięte nożami czy no, słabą jakością folią. No, ja bym się zastanowił 2 razy mocno, chyba że naprawdę mamy sprawdzone, to wiemy na czym działają i tak dalej. Bo zresztą często jest tak, nie wiem czy się też z tym spotkałeś, że na przykład my pytamy klienta, że ktoś tam polecał folię i na przykład on nie widzi nawet w ogóle certyfikatu. Nie widzi nie jaka wie, co to folia, jest za nic nie wie, folia. kompletnie. I On bardzo dużo folii nie często. wie. I dużo folii jest też podrabianych. Oczywiście, że tak. Niestety. O czym klienci też nie wiedzą, że na przykład też jest pewna marka, też nie chcę tu wymieniać, bo nie chcę jej oczerniać, Często podrabiana. ale często bardzo podrabiana, jest identyczne pudełko i tak dalej, no ale sama cena rolki, gdzie za rolkę płacimy, nie wiem, 8-9 tysięcy, a masz za 1000 złotych, no to Dokładnie. kurczę, samo przez się jakby, Tak, wiadomo, jak ktoś jest z branży, to wie, o jaką folię chodzi. tak, tak, dokładnie. Nie chcę wymieniać, tak. ale pewnie się domyślacie. Dokładnie. Taki mają żółty brand. Tak, Natomiast... ale nie tak, prawda? Tak, ale nie tak, dokładnie. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o salony, powiem tak, na szczęście te firmy, które ja znam, które z nami współpracują, są na tyle świadome, że po pierwsze u nas się szkoliły i często było tak, że dyrektor czy jakiś menadżer do nas sam mówił, że słuchajcie, potrzebuję tego, nie wiem, czy winilu, czy PPF-a, zróbcie mi szkolenia i tak dalej, żeby ci moi ludzie byli kompetentni. I ja widzę, że oni faktycznie trzymają poziom. Natomiast to są pojedyncze punkty. Faktycznie, jak często gdzieś tam jeżdżę po klientach, rozmawiam z ludźmi, no to w większości jest tak, że właśnie chodzi tylko i wyłącznie o cenę i
oni tak naprawdę nie myślą o tym, że kto jest gwarantem, kto ich zabezpiecza, kto daje to poczucie właśnie stabilności, powtarzalności materiału. O tym też mało ludzi myśli, na przykład, że te folie często po prostu są niepowtarzalne i tak naprawdę w pewnym momencie nagle nawet nie wiesz, co w sumie komuś aplikujesz, a co też, jak powiem, to wyręczy Cię jako firma za tę jakość tej obsługi i za tą usługę. Więc ludzie o tym często nie myślą, tylko patrzą tu i teraz i właśnie według mnie długofalowo na tym po prostu tracą. No bo Prędzej czy później się to prędzej czy odbije. później, tak, są jakieś reklamacje, zwroty tych usług, czy po prostu nie ma poleceń, czy ogólnie dana osoba jest do branży, się zrazi i po prostu wszystkim dookoła mówi, że PPF nie działa albo że PPF wygląda źle i tak dalej. Nie? Więc Dokładnie. też tak uważam. Jak w Waszej perspektywie ta branża się będzie rozwijać? Na czym teraz się warto skupić? I co tak naprawdę według Was teraz jest takim kluczowym czynnikiem, jeżeli chodzi o właśnie obsługę klienta? Chodzi mi właśnie typowo bardziej o produkty. Co jest najbardziej popularne i w jakim kierunku ta branża właśnie się będzie rozwijać? Według mnie kolor PPF. To będzie top. Mamy personalizację, zabezpieczenie i to jest to, co według mnie klienci teraz oczekują. I coś, co klient widzi, bo często jest tak, że na przykład klient nie chce do końca wydać na folię bezbarwną, bo mówi, kurde, tyle pieniędzy, ale tak naprawdę nic nie widać. Nie widać na No i pierwszy rzut oka. wtedy my pokazując folię PPF, która też chroni i zmienia kolor, no to jest trochę game changer, więc na czym z tego, co widzimy, co jest przez ostatnie 2 lata się dzieje, to jednak u nas takim top of the top, no to jest folia ochronna. Uważam, że też, co będzie cały czas i to się będzie rozwijać, to pełne korekty lakieru ze względu na to, że mało studiów zaczyna to robić, w sensie dobrze, że właśnie nie używają rotacji i tak dalej, że już jednak skupiają się na tych nowych samochodach, tylko i wyłącznie na folii, więc moim zdaniem ta polerka pewnie zostanie, tak? Bo te auta używane będą, czy jakieś właśnie starsze do detailingu i tak dalej, ale jakby takim stricte przyszłościowym, jeśli chodzi o zabezpieczenie, tak typowo detailingowo, no to raczej folia PPF i ta zmiana koloru PPF-em. Okej. No dobrze, w takim razie gdzieś tam zmierzając ku końcowi, pytanie, jakie są takie Wasze cele jako ProDetail na najbliższe lata? Gdzie Wy jeszcze, tak powiem, się planujecie, w jakim kierunku rozwijać? Nigdy nie myśleliśmy o tym jakoś. Mówię, zawsze działaliśmy po prostu, jakby szliśmy za duchem czasu, tak się mówi to poprawnie. Sprawdzaliśmy zawsze jakieś nowinki, co wchodzi na rynek, czy właśnie jak folia kolorowa PPF. Ale ze zwykłym PPF-em też jest ciekawa historia, bo też o tym gdzieś mi mignęła reklama PPF-a w Stanach. I zaciekawiliśmy się tym i mówimy, kurczę, jakie to proste. Więc zamówiliśmy sobie na testy folię na full front. No słuchajcie, możemy to Trzeba było powiedzieć, bo w zrywać. sumie biznes nie wygląda na tym, że wiecie, my Wszystko wstawiamy jest wszystko idealne. elegancko. Robiliśmy wtedy pierwszy samochód Porsche. PPF-em Porsche. No nie wyszło to dobrze. Trzeba było Boję zerwać było- i tyle. No klient nie był jakiś Były paprochy pod spodem. przeciągnięcia. Jeszcze zaczęliśmy nie od najgorszych, sam wiesz, że Porsche lampy w Porsche do Bardzo okrojenia. trudne. Ktoś, kto tego jeszcze nigdy nie robił, To się wydaje proste, bo jest niby okrągłe, takie w sensie... Nie, nie, nie. Ale To jest bardzo bardzo trudne. mega trudne. Jeszcze to robiliśmy, pamiętam, z formatki. i powiem wam tak, straciliśmy kupę pieniędzy na to, Czasu. wtedy na tamte czasy. No. Klient nie był zadowolony. I trochę się zaraziliśmy przez to do tego, Tak. a trzeba było po prostu jeszcze bardziej zaczerpnąć wiedzy, ale też na tamte czasy to nie było w ogóle chyba w Warszawie żadnego dystrybutora. Ja to zamawiałem gdzieś przez internet i tylko wszystko przez telefon, jakąś instrukcję dostaliśmy i się posiłkowałem ich filmami z YouTube'a i to tak tak. wszystko pięknie wyglądało. Dokładnie tak było. Ty, no wiem, też że teraz jeszcze to były pięknie inne folie, nie? To były jeszcze inne technologie. Ogólnie folii. my jak zaczynaliśmy detailingi, to może to dziwnie zabrzmi, ale słuchajcie, my cię nigdy jakoś tam super nie szkoliliśmy. Nigdy nie byliśmy na żadnym szkoleniu i pierwsza nasza maszyna to była rotacja jakaś stara. Wszystko, co my oglądaliśmy, to w Stanach na filmikach. Wszystko na YouTubie, na jakichś forach 100% siedzieliśmy. wiedzy tak naprawdę tej początkowej A nie to było czatów GPT i jeszcze nie było to tak mocno. W ogóle na polskim YouTubie to nic nie można było nic znaleźć. praktycznie. Było to A propos forum tego? kosmetyka samochodowa czy coś takiego. To było jedyne takie Angielski źródło mój wiedzy. wtedy był trochę one pocięte, reszta całe, więc trzeba było sobie tłumaczyć. Już teraz jest zdecydowanie lepiej. Ale no kurczę, uczyliśmy się wszystkiego sami na własnych błędach. Trzeba było ten PPF od początku Tak. cisnąć, bo to jest naprawdę... No, w tej chwili to bez PPF-u studio to I uważam, że ciężko jakby będzie miało. szkolenia są bardzo ważne, żeby w ogóle poznać produkt,
ale jakby, żeby potrafić kleić, no to sami wiemy, że trzeba po prostu tych samochodów wyrobić, tak? No ale ta baza początkowej wiedzy przez szkolenie, no to jest super, coś czego Tak. bo wcześniej w ogóle tego nie było. Wcześniej tego Jak nie my było, startowaliśmy, właśnie, nawet no to nie było, a kurczę. teraz każdy robi szkolenia. Tak. Nas dużo osób pytało o szkolenia, po prostu my nie mamy czasu, wiecie, no jak my sami pracujemy, Tak. to Lepiej po tą prostu- wiedzę sprzeda też sprawdzona firma, która opowie o Dokładnie. swoim produkcie, na swoim pokaże, Dokładnie a tak. nie tak wiadomo, że na byle czym. Więc reasumując, gdzie my wyobrażamy siebie za, nie wiem, no, załóżmy 10 lat, no to mi się oczywiście marzy takie nasze wybudowane studio. Niestety przy obecnych cenach działek i wszystkiego, no to jest to wiadomo Ciężkie, trochę bardzo ciężkie, a ciężkie. też musimy mieć po prostu duże studio, bo my w 100 metrach się po prostu nie pomieścimy. No ale czas pokaże. Oby zdrowie było i myślę, że będziemy w dobrym Damy miejscu. radę. I Do tej żebyśmy- pory tak. dotrwaliśmy, no co? Nie pozabijaliśmy się przez tyle lat, co też uważam, że jest, słuchajcie, mega plusem, bo jak to mówią, wszystkie spółki zjadły jaskółki. Mało spółek jakby przez takie lata jest w stanie przetrwać. Wspólników szczególnie, Tak, no bo wspólników, to- a jednak do tej pory jesteśmy, więc no to o czymś też świadczy, tak? Że się No właśnie, ja uzupełniamy. też tak patrzę na was, po prostu widzę, że się lubicie. W sensie jesteście, Tak, jesteście no po prostu wiadomo, że kumplami. czasami, słuchajcie, ja to trochę Jak w porównuję, małżeństwie, no kurczę, jak trochę relacje. pokłócimy się, no. Śmieję, że czy nasze dziewczyny, no Damian już ma żonę, wiadomo, dzieci i wiecie, to jest trochę jakbyśmy byli w relacji, tak? Tak. Że już spędzamy tak dużo czasu W domu ze mam sobą, żonę, że... w pracy też mam, powiedzmy, tą przysłowiową żonę, bo 8 godzin codziennie spędzamy razem od parunastu lat. Tak. No ale wiecie, uzupełniamy się i to jest fajne, nie? Że jednak wiem, że jak ja bym był sam, no to miałbym dużo więcej na głowie. Wiadomo, że dzielimy się wszystkim po pół, ale no jest łatwiej też, tak? Każdy jest odpowiedzialny za jakąś inną Więc to jest część super. firmy i po prostu się uzupełniamy i tyle. A znaleźć też kogoś w branży takiej, gdzie wiecie, no jedni myślą, że to są duże pieniądze, nie mówię, że są małe. Wszystko zależy od tego, gdzie trafimy, w jaką kategorię rynku i na czym będziemy robić i po prostu ile będziemy mówić za usługę i co będziemy prezentować w ogóle, tak? No to uważam, że też jest ważne bardzo dobranie w ogóle wspólnika i osoby, która będzie po prostu no side by side, tak? Nie, to jest według mnie kluczowe, no bo tak naprawdę Tak. to ta osoba decyduje o tym, w jakim kierunku zmierzamy, jak się czujemy, jak w ogóle przebiega współpraca, no i czy się rozwijamy, czy Dokładnie. się nie rozwijamy. Samo to, że po tych kilkunastu latach siedzimy, jesteśmy zaproszeni Tak, tutaj do tak. Was, no to o tym świadczy, że jednak no, było warto. Okej. To takie w sumie ostatnie pytanie z mojej strony. Co byście doradzili właśnie osobom, które są na początku tej drogi detailingowej, bądź osobom, które już pracują w branży i chciały mieć swoje studio? Jak to wszystko zorganizować, żeby to działało? No na ten moment to jest, powiem szczerze, ciężki orzech do zgryzienia, bo jest naprawdę tego tyle. Ciężko się wyróżnić, przebić. Tak. Znaczy, ja uważam, nie wiem, Damian, niech skończy myśl. Ja uważam, że przede wszystkim dobre szkolenie i Tak. ciężka praca, czyli testowanie. Jak nie ma się pracy, to się nawet i robiliśmy za darmo, czy znajomym, czy nieznajomym, aby po prostu i portfolio mieć, i tą wiedzę szczególnie, bo potem to Zdecydowanie. już jakoś to pójdzie. No a druga kwestia, no social media, w tej chwili bez social mediów to no, jest bardzo ciężko, a też w social mediach się czymś wyróżnić też nie jest łatwo. Trzeba mieć jakiś pomysł na siebie. Jakbym mógł podać takich kilka cech, uważam, żeby w ogóle wystartować i żeby się nie poddać, no to przede wszystkim odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie, czy w ogóle lubimy to robić, bo to jest pierwsza rzecz. Bo to wiecie, to, że dużo ludzi widzi w tym pieniądze, bo widzi super samochody. Tylko pieniądze. Czy tak jak my na przykład wiele robimy śmigłowców. Jesteśmy firmą, w ogóle mogę nieskromnie powiedzieć, że robi najwięcej w Polsce śmigłowców dużych, zabezpieczania i tak dalej, czy detailingu. No to my to uwielbiamy jakby robić i nawet to, jak mieliśmy chwilę załamania i musieliśmy dołożyć. Znaczy fajnie w ogóle na samym początku mieć jakiś też backup delikatny, ale przede wszystkim tak, szkolenie, no, czego my nie mieliśmy kiedyś, nie poddawać się, wytrwałość i jeśli będziemy w tym naprawdę dobrzy, w tych właśnie tych małych detalach, no to uważam, że to się samo obroni. Druga i kwestia klient jeszcze teraz tak pomyślałem, że zrobić dobry research, na czym chcemy pracować, bo to też przeskakiwanie No tak. z miesiąca na miesiąc na coś innego, to się tak naprawdę się co miesiąc czegoś musisz uczyć. No dokładnie. A jeżeli będziesz jeden materiał, jedna firma, myślę, że to z miesiąca na miesiąc będziesz coraz lepszy w tym. No i poza tym w tej jednej firmie, jak będziemy brać cały czas coś, to myślę, że też możemy wypracować sobie jakieś rabaty Jasne. i tak dalej. Tak. I przez to też więcej zarabiać, więc no... znaczy to nie jest tak, że my odradzamy, bo to jest fajna branża,
tylko naprawdę trzeba się do tego kurczę przyłożyć i nie poddawać się i naprawdę robić dobrze te samochody, bo uważam, że klient polski jest jednym z najbardziej wymagających na świecie na ten moment, bo jest Tak. bardzo świadomy Dokładnie. tego. No po prostu Polacy mają aktualnie pieniądze, Tak, mają fajne samochody. dokładnie. Jesteśmy też, nie wiem czy wiecie, chyba tam 4. czy 5. największym rynkiem na przykład dla AMG na świecie. Więc to też pokazuje, że mimo wiedziałem, tego, że to jest ale- mały kraj, a faktycznie jesteśmy naprawdę w topce, jeżeli chodzi właśnie o konsumpcję takich dóbr luksusowych, jeżeli chodzi o samochody. Zresztą w Polsce mamy teraz serwis Pagani, jako drugi w Europie, poza Włochami. Czy właśnie mamy też dystrybucję właśnie Bugatti właśnie, czy Koenigsegga, czy właśnie tam jeszcze innych marek takich naprawdę ultra premium. Więc to pokazuje, że jest to ogromny potencjał i że ten rynek będzie się rozwijał. Tylko właśnie też to ciągle właśnie podkreślamy za każdym razem w każdej rozmowie, bo w sumie każdy mówi to samo, jeżeli chodzi o naszych gości, że to po prostu jest kwestia wytrwałości, czasu, zaangażowania, poświęcenia i że to się nic nie zadzieje w ciągu miesiąca czy 2, Nie, tylko potrzeba po prostu kupę czasu i zdecydowanie. no i takiej też do tego właśnie miłości, co ty powiedziałeś wcześniej. Według mnie bez pasji w takiej branży ciężko będzie wytrwać. Ciężko, no ale w każdej pewnie. No. Wiadomo, jest łód szczęścia też, załóżmy trafimy na fajny kontrakt i to nas poniesie, ale uważam, że my tak dopiero, że tak powiem, się to fajnie poszło, to myślę, że po 4-5 latach, po 5 dopiero gdzieś tam naprawdę zaczęło to fajnie iść, że już nie baliśmy się, że nie będziemy mieli, że tak powiem, w miesiącu zapłacić na przykład za czynsz, tak? Więc no, jest to fajna branża, fajnych ludzi się przede wszystkim poznaje, tak? Tak. Ciekawych, gdzie my, tak jak wspomniałem wcześniej, z większością mamy bardzo fajne kontakty. Zresztą ostatnio nasz stały klient zaprosił nas na swoją 50, bo stwierdził, że naprawdę fajnie nam się jakby współpracuje i rozmawia, więc to też jest dla nas super wyróżnienie. I jakby ogólnie super branża, tak? Tylko no nie poddawać się, lubić to i ciężko pracować. No dobra, to w takim razie, jakby ktoś chciał Was znaleźć gdzieś w social mediach, zobaczyć co robicie, to gdzie Was może szukać? Oczywiście na Instagramie proditei.pl, Tak, to wrzucimy później jakiś na TikToku. screen. Na TikToku. Ja gdzieś tam wrzucam na swoim też prywatnym, bo mam też duży... Wiadomo, na Facebooku też Tak, coś tam. na coś Facebooku coś mamy tak. stronę internetową. Na YouTubie mamy taki kanał jak Drive and Vibe, czyli tam mamy ogólnie taki lifestyle'owy. Teraz zresztą będzie też odcinek u Was, tak? Taki vlog bardziej z naszego dnia. Kleiliśmy właśnie folią chyba tych wrapa? Tych wrapa S-klasy. Tak, S-klasę, nową e-performance. Zresztą już jest gotowa rolka, która pewnie niebawem wskoczy. No i to takie główne w sumie miejsca, gdzie można nas zobaczyć. Głównie na Instagramie najwięcej wrzucamy i tam można zobaczyć po prostu naszą taką codzienną pracę, tak? Super. Dobra, w takim razie my to wszystko poznaczamy później w Dobrze. postprodukcji. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Życzę Wam Dziękujemy. tego, żebyście mieli jak najwięcej właśnie tej miłości tej branży i żebyście wytrwali w niej jak najdłużej. No i tak naprawdę poleceń klientów, którzy wracają i tak naprawdę jakichś ciekawych nowych realizacji, żebyście też mieli takie poczucie cały czas jakiejś świeżości, żebyście cały czas się rozwijali. No i tego Wam życzymy jako Telegraf i też ja od siebie prywatnie. Super, dziękuję. A ja życzę, żeby nasza współpraca rozkwitała. Tak, Tobie i nam. fajnie, super. Dzięki bardzo. Dzięki, cześć.